Witamy Państwa w kolejnym odcinku Accenture Review TV. Dzisiaj wracamy do tematu, bardzo ważnego tematu, odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. I chcemy zacząć od postawienia dość odważnej tezy, że ten odpowiedzialny rozwój nie jest możliwy bez transformacji cyfrowej i bez właściwego wsparcia technologii. Wiele elementów tej dyskusji będziemy opierać na bardzo interesującym raporcie przygotowanym ostatnio przez PKN Orlen przy współpracy z Accenture, którego główną tezą jest to, że nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji. A o tym raporcie i o temacie z naszymi gośćmi będzie rozmawiała Jowita Michalska z Digital University i Mariusz Przybylik z Accenture. Zapraszamy. Zapraszamy. Naszymi gośćmi w dzisiejszym odcinku są Aleksandra Trojanowska, PKN Orlen i Stanisław Barański, także PKN Orlen. Zmiany klimatu postępują i coraz bardziej wpływają na naszą planetę. Niewątpliwie jednym ze sposobów na radzenie sobie z nimi jest dekarbonizacja. Orlen przygotował bardzo interesujący raport wraz ze wsparciem Accenture i w tym raporcie jest bardzo interesująca teza. Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji. Z tego raportu między innymi wynika bardzo ciekawy fakt, że globalnie jesteśmy w stanie ograniczyć emisję CO2 do 2030 roku nawet o 35%, właśnie stosując digitalizację. Drodzy Państwo, czego się jeszcze możemy dowiedzieć z tego raportu? Zacznijmy może od Oli. Tak, bardzo dziękuję. Przyznam, że przesłanką tego raportu było uświadomienie, jak ważną rolę obecnie w gospodarce odgrywa digitalizacja. Chcieliśmy odczarować to powszechne zrozumienie, że digitalizacja i dekarbonizacja to dwie niezależne ze sobą, niezwiązane ze sobą domeny. Tymczasem w ramach badania, które przeprowadziliśmy wśród 4000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej na całym świecie, wynika, że te dwa tematy, digitalizacja i zrównoważony rozwój, to obecnie priorytety na kolejne 3 lata. My w raporcie pokazujemy związek pomiędzy tymi dwoma tematami, udowadniając, że digitalizacja w istotny sposób wspiera dążenia do ograniczenia emisji poprzez szereg narzędzi. My dostrzegamy ten trend i w ramach PKN Orlen uruchamiamy szereg projektów cyfrowych, które mają nie tylko wymiar korzystny finansowo, ale również działają na rzecz właśnie ograniczenia emisji. No właśnie, to już wiemy, dlaczego cyfryzacja wspiera zrównoważony rozwój. Natomiast proszę nam powiedzieć, dlaczego w ogóle zrównoważony rozwój jest taki ważny dla branży energetycznej? To mi się wydaje, że rzeczywiście fajnie byłoby, żebyśmy na potrzeby tej naszej rozmowy bardzo precyzyjnie zrozumieli, czym jest ten zrównoważony rozwój, albo żebyśmy przepowiedzieli, jak my go rozumiemy w Orlenie. Bo zrównoważony rozwój to z jednej strony jest rozwój w duchu odpowiedzialności. Odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za otoczenie w ogóle, za społeczność, za swoich pracowników. Ale drugą stroną tego medalu, drugą stroną tego zrównoważonego rozwoju jest bardzo twarda i biznesowa jego odcień biznesowy. To znaczy zrównoważony rozwój. Myśmy kilka lat temu w Orlenie napisali jako jedni z pierwszych raport na temat zrównoważonego rozwoju i tam żeśmy się zastanawiali nad definicją tego zrównoważonego rozwoju. I myśmy ten zrównoważony rozwój definiowali i traktowali w taki sposób, że to jest rozwój firmy w oparciu o budowę odporności, można powiedzieć antykruchości. To znaczy ta zrównoważoność polega na tym, że my budujemy długoterminowy i trwały biznes na przyszłość. I w tym duchu należy traktować i oceniać nasze zaangażowanie, nasze orlenowskie zaangażowanie w dekarbonizację z jednej strony, ale też we wchodzenie w nowe obszary energetyczne, w nowe obszary transformacji energetycznej. O tym, że zrównoważony rozwój będzie tematem coraz powszechniejszym, świadczy fakt, że w życie wchodzi nowa dyrektywa z zakresu raportowania wskaźników z zakresu zrównoważonego rozwoju i już za 2 lata wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce i w Unii Europejskiej będą zobowiązane do raportowania właśnie niefinansowego z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dobrze, porozmawiajmy trochę praktycznie. Jak waszym zdaniem digitalizacja
może konkretnie wspomóc redukcję emisji? Macie już trochę doświadczeń w tym obszarze. Znaczy to myślę, że właśnie ten przykład Orlenu jest o tyle ciekawy, że my, wychodząc z takiego bardzo, jak na polskie warunki, odważnego podejścia, żeśmy zdefiniowali bardzo ambitny cel dekarbonizacji naszej działalności. Już chyba 1,5 roku temu ogłosiliśmy strategię dekarbonizacji. Nasze zobowiązanie dekarbonizacyjne jest bardzo realnym zobowiązaniem. Na najbliższe 10 lat postawiliśmy sobie konkretne, operacyjne cele ograniczenia naszych emisji na aktywach, które mamy rafineryjnych, petrochemicznych i energetycznych, a do 2050 roku ogłosiliśmy cel zeroemisyjności netto Grupy Orlen i to są konkretne zobowiązania, które wpisaliśmy do naszej strategii biznesowej. I właśnie digitalizacja jest jednym z narzędzi, które pozwala tę dekarbonizację osiągnąć. My tutaj wdrażamy pełen pakiet narzędzi w PKN Orlen, które mają na celu właśnie jeszcze lepsze zarządzanie energią, surowcami, produktami, eliminację marnotrawstwa, jak również idziemy dalej. Wdrażamy narzędzia z zakresu diagnostyki predykcyjnej. Przewidujemy takie nieprzychylne zdarzenia. Dzięki temu eliminujemy przestoje, eliminujemy właśnie nieefektywne zużycie surowców, produktów. Chciałabym posłużyć się przykładem. Jednym z systemów, który już u nas funkcjonuje z sukcesem, to jest system zarządzania energią EMS. To jest właśnie system, który w czasie rzeczywistym monitoruje przepływy energetyczne w naszym zakładzie, w poszczególnych instalacjach rafineryjnych, petrochemicznych, energetycznych. Monitoruje w czasie rzeczywistym, optymalizuje, a co ważniejsze, również pomaga scenariuszować, czyli odpowiadać na pytanie, co jeśli. I tutaj, gdy zastanawiamy się, jakie inicjatywy optymalizacyjne wdrożyć, taki system pomaga nam zamodelować, jak będzie wyglądać przyszłość po wdrożeniu takich inicjatyw. To ciekawy przykład, natomiast skupiliśmy się tutaj na tym, żeby pokazać, jak cyfryzacja pomaga w redukcji emisji. Natomiast ty, Ola, wspominałaś na początku, że dla cyfryzacji są stawiane też inne cele i tutaj wiemy, że cyfryzacja pomaga też podnosić efektywność operacyjną, po pierwsze, a po drugie pomaga tworzyć nowe modele biznesowe. Jak ten aspekt cyfryzacji zmienia branżę, w której działa Orlen? Tak, takim trendem, który widzimy, który będzie przenikał przez wiele sektorów, to jest decentralizacja. Decentralizacja w obszarze edukacji, w obszarze finansów, również w obszarze energetyki, czyli w branży, w której działamy. I my widzimy, że jesteśmy świadkiem historycznej transformacji także sektora energetycznego, gdzie z punktu, gdzie mamy kilka wielkich, scentralizowanych źródeł wytwórczych, przechodzimy do modelu, w którym konsumenci stają się prosumentami. Ci konsumenci skupiają się, tworzą spółdzielnie energetyczne. Ich samochody stają się magazynami energii, oddają energię w czasie nadwyżek, w czasie większego zapotrzebowania na tę energię. Aby to wszystko skoordynować, pogodzić, potrzebujemy narzędzi cyfrowych, potrzebujemy systemów takich jak wirtualne elektrownie chociażby. Ola, Stanisław, ja chciałam troszkę z innej strony was podpytać, bo oboje odpowiadacie za strategię, co jest, myślę, takim kluczem w organizacji. Od was zaczyna się innowacja, od was zaczynają się te wszystkie tematy ekologiczne. Przybliżcie nam trochę i naszym widzom, czym się zajmujecie, co jest najważniejsze w tej chwili w waszych rolach. To my rzeczywiście na co dzień przyglądamy się temu, co się dzieje w branży, co robi nasza konkurencja, w jakim kierunku zmierzają regulacje, czy metaregulacje, czego oczekują od nas inwestorzy. I na pewno mamy duże szczęście, bo pracujemy w takim momencie i w takim miejscu, że w tej branży się dzieje bardzo dużo. I to jest bez wątpienia w związku z tym bardzo ciekawa praca, zastanawiając się nad tym, jak sektor będzie wyglądał i jak w związku z tym my, jako Orlen, powinniśmy się zmienić. Bo jeżeli się pomyśli nad historią i dotychczasowym rozwojem sektora energetycznego, to on był dużo mniej dynamiczny i dużo bardziej powolny niż dzisiaj. Dzisiaj się zmienia bardzo dużo i w bardzo dużym tempie i bardzo głęboko. I w związku z tym też my jako Orlen na te zmiany odpowiadamy.
1,5 roku temu ogłosiliśmy długoterminową strategię rozwoju Grupy Orlen na najbliższą dekadę. I w tamtej strategii żeśmy zdefiniowali taki nasz plan działania na zmianę, na transformację całej grupy. Chcemy Grupy Orlen. My mówimy, że chcemy stać się graczem multienergetycznym, a za tym sformułowaniem kryje się takie przekonanie, że my musimy bardzo mocno rozwijać nowe obszary działalności w sektorze energetycznym. Chcemy już nie tylko być graczem rafineryjnym, czyli producentem paliw i sprzedawcą tych paliw później dla klientów detalicznych, tylko chcemy też bardzo mocno wejść w sektor produkcji energii elektrycznej i to zwłaszcza w produkcji energii elektrycznej zeroemisyjnej, czyli tej z odnawialnych źródeł energii, ale także w produkcję energii niskoemisyjnej, energetyki gazowej, która jest niezbędna i Orlenowi z jednej strony, ale też polskiej gospodarce po to, żeby tę najbliższą dekadę wykorzystać do transformacji całego sektora i do przejścia do zeroemisyjnej gospodarki i do zeroemisyjnej energetyki w kolejnym etapie. Przez sam rozmiar waszej organizacji jesteście w stanie dużo zdziałać. Ola, proszę. Ja również jestem świadoma i wierzę w to, że jesteśmy w historycznym momencie, gdzie nasza branża, jak i nasza firma jest w przededniu takiej historycznej transformacji. Naszą rolą obszaru strategii jest wychwytywanie sygnałów wyprzedzających, co się dzieje na naszym rynku, co się dzieje na innych rynkach. Monitorujemy sytuację szeroko i widzimy, że ta zielona transformacja będzie takim dominującym priorytetem, dominującym tematem na kolejne lata. Chciałabym przybliżyć 2 przykłady z naszej branży o tym, jak nasza konkurencja odpowiada na te wyzwania. Jeden to będzie przykład, drugi antyprzykład. Super. Przykładem to jest firma Ørsted. Jeszcze 10 lat temu znana jako firma DONG, Danish Oil and Natural Gas, czyli firma przetwarzająca ropę i gaz. Firma, która w obliczu fluktuujących cen surowców stanęła na granicy bankructwa i wtedy nowy menadżer, który przyszedł de facto z firmy Lego, Henrik Poulsen, zreformował tę firmę, przejrzał aktywa i dokonał takiego właśnie strategicznego wyboru, mianowicie nakierowano tą firmę na rozwój wiatraków na morzu. Wyprzedano aktywa, które nie wpisywały się w tę strategię. Firma ta cieszy się dobrą oceną inwestorów. Być może jest to taki dosyć ekstremalny przypadek, gdzie DNA tej firmy zostało zmienione o 180 stopni. Tym niemniej jest to taki ciekawy przykład. Drugi antyprzykład tak naprawdę to jest firma Exxon. Firma o ponad 130-letniej historii, można powiedzieć duma Amerykanów. Firma również z sektora oil and gas. Ta firma nie dostrzegła w porę, czy też zdecydowała, że ta zielona transformacja to nie jest temat, którym należy się przejmować. I tak naprawdę z wyceny około $500 miliardów w 2007 roku obniżyła swoją wycenę o 65% w 2020 roku. Ten rok 2020 był dla tej firmy przełomowy, ponieważ ta firma wypadła z takiego amerykańskiego indeksu Dow Jones Industrial Average, czyli 30 największych firm amerykańskich notowanych na amerykańskiej giełdzie, co było rzeczą bez precedensu, jak również inwestorzy, którzy uważali, że strategia firmy jest niewystarczająco adekwatna do zmieniających się trendów, wprowadzili tam 3 nowych członków zarządu, którzy mieli lobbować właśnie za tą zieloną transformacją. Także widzimy, jak odmiennie można podchodzić do tej zielonej transformacji. Naszą rolą jako strategii jest obserwacja właśnie takich przykładów i antyprzykładów i na tej bazie opracowaliśmy 10-letnią strategię dla Grupy Orlen. No właśnie, a jak wy postrzegacie w Orlenie pojęcie zrównoważonego rozwoju i na ile to wasze postrzeganie jest spójne z tym, co mówią, jak postrzegają to pojęcie wasi interesariusze, inwestorzy?
Kilka lat temu opublikowaliśmy taki raport publicznie dotyczący zrównoważonego rozwoju i przy tej okazji żeśmy się mocno zastanawiali, w jaki sposób w ogóle rozumieć ten termin zrównoważony rozwój. Bo z jednej strony rzeczywiście to jest kwestia rozwoju w duchu odpowiedzialności za środowisko, za otoczenie, za własnych pracowników, ale z drugiej strony, i to wydaje mi się, że to jest rzecz, która jest nie do końca jeszcze w pełni zrozumiała, ten zrównoważony rozwój to jest rozwój budujący trwałość organizacji na przyszłość. To znaczy ta zrównoważoność, po angielsku sustainability, to jest nie tylko odpowiedzialność, ale to jest też odpowiedzialność biznesowa za trwałość biznesu. To można, nie wiem, czy to jest najlepsza analogia, ale to chyba brazylijski piłkarz Pelé kiedyś powiedział, że dobrego piłkarza od złego się odróżnia tym, że dobry piłkarz biegnie nie tam, gdzie piłka jest teraz, tylko tam, gdzie ona będzie za chwilę. I być może tak samo można byłoby pomyśleć o tym zrównoważonym rozwoju. I tak my go rozumiemy w Orlenie. My w odpowiedzi na oczekiwanie zrównoważonego rozwoju w strategii naszej długoterminowej aż 30 miliardów złotych z całego CAPEX-u, z całej puli nakładów inwestycyjnych przeznaczamy na te nowe obszary budujące naszą trwałość, naszą przyszłość właśnie w nowych segmentach. W gospodarce wodorowej, w gospodarce zeroemisyjnej, w budowie naszych mocy produkcyjnych dla biopaliw, w budowie mocy produkcyjnych w obszarze biogazu, w elektromobilności. Właśnie po to, żeby po 2030 roku Orlen już nie tylko stał na tej nodze rafineryjnej i petrochemicznej, ale żeby miał punkt odbicia i rozwoju też w tych nowych obszarach. Natomiast poza kwestiami budowy nowego biznesu, my też siłą rzeczy musimy się też organizacyjnie zmieniać i dostosowywać do oczekiwań z jednej strony regulatorów, ale z drugiej strony też inwestorów, którzy w coraz większym stopniu są zainteresowani i coraz częściej i coraz bardziej szczegółowo też dopytują nas, Orlen, w jaki sposób my jesteśmy gotowi na tę transformację energetyczną. Ja jestem od takich konkretów, więc dopytam was jeszcze. Powiedzcie o jakichś konkretnych przykładach, jak Orlen wdraża digitalizację. My jesteśmy bardzo dużą grupą kapitałową. Za chwilę będziemy zarządzać 5 rafineriami, dużymi rafineriami w 3 krajach Unii Europejskiej. To niebagatelne zadanie, niebagatelne wyzwanie. W grę wchodzi realizacja synergii w ramach grupy, optymalizacja produkcji i w tym właśnie pomaga digitalizacja. Aby tym wyzwaniom sprostać, 2 lata temu powołaliśmy program digitalizacji i ten program jest realizowany w oparciu o 3 filary, można powiedzieć 3P, czyli projekty, procesy oraz pracownicy. Jeśli chodzi o projekty, chcielibyśmy odejść od takiego wyspowego wdrażania technologii, takiego ad hocowego, dlatego projektujemy mapy drogowe digitalizacji w kluczowych segmentach. Jeśli chodzi o drugie P, czyli procesy, wdrażamy również zwinne metody pracy po to, aby móc dostarczać wartość klientowi jak najszybciej. Natomiast trzeci filar uważam, że bardzo istotny, czyli pracownicy. Od tego zaczyna się cały proces transformacji. Tutaj powołaliśmy Digital Community, czyli społeczność cyfrową, w ramach której cyklicznie organizujemy spotkania inspiracyjne, kształcimy z zakresu kompetencji takich jak data science. Bo z jednej strony jest rzeczywiście digitalizacja, która jest bardzo ważnym i nawet bym powiedział jednym z najważniejszych narzędzi do tej transformacji naszego biznesu i ograniczenia emisyjności, ale z drugiej strony my też organizacyjnie musimy w szerszym kontekście się dostosować do zmian związanych z tym zrównoważonym rozwojem. I się dostosowujemy, dlatego że inwestorzy, z którymi rozmawiamy i analitycy, z którymi rozmawiamy, naprawdę z kwartału na kwartał coraz więcej o kwestie zrównoważonego rozwoju pytają. I coś, co jeszcze pewnie 2 lata temu wydawało się abstrakcją, dzisiaj jest taką rzeczywistością bardzo namacalną właśnie na tych kolach co kwartał, gdzie my opowiadamy o strategii i o tym, co robimy w zakresie zrównoważonego rozwoju. I w związku z tym my się musimy zmieniać. My żeśmy powołali jakiś czas temu zespół zrównoważonego rozwoju, który się zajmuje i wspiera całą organizację w przebudowie po to, żeby te cele zrównoważonego rozwoju lepiej realizować. I myśmy ten zespół umocowali
nie w dziale komunikacji, tylko właśnie bezpośrednio w dziale strategii, wychodząc z takiego założenia, że to ze strategii ma emanować na całą organizację i wychodząc z takiego założenia, że to jest absolutnie strategiczne i kluczowe działanie, które musimy realizować. A powiedzcie mi, 3 takie najważniejsze technologie dla Orlenu? Co by to było? 3 najważniejsze technologie. Ja bym tutaj podparła się ankietą, którą przeprowadziliśmy właśnie w ramach raportu. Z tej ankiety wynika, z tego badania, że takim priorytetem numer 1 w zakresie wdrażanych rozwiązań to są platformy. Platformy danych, czyli tak jak wspomniałam, integracja danych z różnych etapów łańcucha wartości w jednym miejscu. Ponadto oczywiście zaawansowana analityka danych, machine learning, artificial intelligence, jak najbardziej. Również ważnym dla nas kierunkiem jest 5G. Realizujemy w tej chwili test prywatnej przemysłowej sieci 5G w naszym zakładzie produkcyjnym w Płocku. To jeszcze trochę w uzupełnieniu do tego, co powiedziała Ola i w nawiązaniu do twojego pytania. Wydaje mi się, że te zrozumienie, jak ważne są te technologie, którychśmy dotychczas nie mieli, jest potrzebne do tego, żeby w ogóle zrozumieć miejsce technologii w całej transformacji energetycznej. Bo my bardzo często, zwłaszcza w takim dyskursie prasowym, myślimy i rozmawiamy o transformacji energetycznej przede wszystkim z perspektywy regulacji. Regulacje na pewno są bardzo ważne i one w dużym stopniu określają ten kierunek transformacji, ale są inwestorzy, którzy od nas oczekują transformacji, są nasi klienci, są nasi partnerzy biznesowi i są wreszcie technologie, o których przed chwilą powiedziała Ola. I bez tych technologii nie dałoby się wprowadzać transformacji energetycznej i zmieniać naszych firm energetycznych. I my 10 lat temu nie moglibyśmy tutaj siedzieć i rozmawiać na temat transformacji energetycznej, niezależnie od tego, jak restrykcyjne byłyby regulacje i jakie byłyby oczekiwania inwestorów, bo te technologie są, w tym digitalizacja, są właśnie narzędziem, które nam się pozwala zmieniać i pozwala się zmieniać sektorowi. Dużo mówimy o planach i o strategiach, natomiast powiedzcie mi, co konkretnie do tej pory zostało zrealizowane w tym temacie? My rzeczywiście zaczęliśmy już wdrażać te projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, biznesowe projekty, które żeśmy sobie określili w strategii do rozwoju do 2030 roku. Też w związku z tym rosnącym zainteresowaniem rynku tematem zrównoważonego rozwoju, w grudniu 2020 roku, jako jedni z pierwszych w Polsce, jedni z pierwszych w regionie, wyemitowaliśmy obligacje zrównoważonego rozwoju, których poziom oprocentowania zależy bezpośrednio od naszego ratingu ESG. To znaczy, im wyższy jest ten rating ESG, badający naszą działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, tym lepsze mamy oprocentowanie tych obligacji. No, to jest już narzędzie tak bardzo bezpośrednio nas obligujące do tego, żeby ten rating poprawiać, jak mało co. I to też pokazuje, że jak poważnie my te zobowiązania zrównoważonego rozwoju jako Grupa Orlen traktujemy. Dziękujemy wam bardzo za to spotkanie, zwłaszcza to podsumowanie jest budujące, że Grupa Orlen nie traktuje zrównoważonego rozwoju jako element komunikacji, ale jako element strategii. Także dużo pracy przed wami i życzymy sukcesów. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dzięki. Nasi goście potwierdzili naszą tezę, że nie da się wdrożyć zasad zrównoważonego rozwoju w organizacji bez odpowiedniego wsparcia technologicznego. Potwierdzają to również obserwacje Accenture na rynku globalnym, gdzie firmy, które jednocześnie przeprowadzają transformację cyfrową i właśnie wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju, takie firmy nazywamy Twin Transformers, to są firmy, które odnoszą rzeczywisty i prawdziwy sukces. To, co dla mnie jest również istotne, to to, że ta wiedza technologiczna i świadomość konieczna jest na wszystkich poziomach organizacji. Dla mnie istotne jest to, że firmy takie jak PKN Orlen przestają tylko oglądać się na regulacje, natomiast już z własnej woli, z własnej nieprzymuszonej woli realizują strategię zrównoważonego rozwoju. Na początku budują ją, a potem realizują niejako z takiego poczucia obowiązku w stosunku do planety. Dziękujemy Państwu za uwagę i oczywiście zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Accenture Review TV. Zapraszamy.